Siema, witam w kolejnym przeglądzie prasy growej i dzisiaj będzie naprawdę wyjątkowy smaczek, ponieważ dzisiaj zaprezentuję najstarsze numery magazynu Secret Service z roku 1993, począwszy od numeru 1 aż do 8, z wyłączeniem numerów 5, 6 i 5 i 6, czyli będzie numer 1, 2, 3, 4, 7 oraz 8. I jest to zarazem ostatni odcinek, w którym będę prezentował czasopisma wypożyczone od Michała z kanału Sonic1994.pl. Są to ostatnie numery pożyczone od niego, jakie mam. Więc jeżeli będą jakieś kolejne odcinki, to będę ponownie prezentował moje czasopisma z mojej kolekcji. Więc możemy zaczynać, żeby nie przedłużać. Numer 1 z 1993 roku. I czy jest tu gdzieś podana cena? Cena 14,5 tysiąca złotych. Jeszcze podana w starych pieniądzach. Czyli chyba to by było po denominacji to by było złoty 45. Więc cena niewysoka, ale również zarobki w tamtych czasach były bardzo niskie, trzeba o tym pamiętać. Więc zaczynamy. Co my tu mamy na sam początek? Papier jest taki dość matowy. Czuć, że jest to stare, naprawdę, ale ma swój klimat. Więc jak widać, są tu bardzo, bardzo archaiczne gierki, które pewnie większość z nich nawet nie będzie mi za wiele mówiła, więc tylko tak z ciekawości będziemy przelatywać. No spójrzcie na to, to wygląda jak grafika jakiejś dosłownie planszówki. Gra z samolocikami, prosty kokpit w 2D, wszystko w 2D w zasadzie. To jest jeszcze chyba przed epoką akceleracji. Kennedy Approach. Grafika ukazana na jednym prymitywnym screenie. Jest to gra z Commodore. Gra 8-bitowa, tak naprawdę. To proszę bardzo, recenzja gry Sapper. Myślałem, że Sapper to w ogóle powstał na Windowsa jako taka gierka do zabijania czasu, tak jak Pasjans, ale jak widać już wcześniej były jakieś sapery na nawet 8-bitowe Atari, także nie jest to wymysł Microsoftu w żadnym wypadku. Basil, Asylum, gry, gdzie nawet nie ma screenów, chyba na tyle prymitywne. Tu jakieś poradniczki, tipsy, triki. Nawet nie mam za bardzo o czym mówić, pokazując to. Jest to tak bardzo archaiczne czasopismo. Nawet szata graficzna, no ale wiadomo jakie były komputery w 93, nie można za wiele wymagać. No zobaczcie, tu mamy jeden screen z gry. Wygląda po prostu jak gra z tamtych lat. Bardzo prymitywna grafika. Hair Rising Havoc. Serio? Taki tytuł, a tu gra z królikiem Rogerem. Nie wiem, czy to coś jest pomieszane. Indiana Jones. Niedawno mieliśmy Indiana Jonesa, który odniósł duży sukces na Xboxie. A tutaj jakiś chyba point and click na to wychodzi. Ciężko nawet powiedzieć. No tak, zdecydowanie tak, bo tutaj są jakieś screeny, więc zdecydowanie to będzie chyba point and click. Wtedy była to dość popularny gatunek gier w tamtych latach. Indianapolis 500. Wyścigi, ale zobaczcie jaka grafika. Rodem jak właśnie z jakiejś 16-bitowej konsoli, albo nawet jeszcze słabsze. Willy Beamish. Kolejny point and click. Widzę, że ciężko w tamtych czasach było wyciągać screeny po prostu. Nie było jeszcze takiego sprzętu. To jest, widzę, coś zakreślone w ramce. Ciekawe przez kogo, czy przez Michała, czy przez jeszcze poprzedniego właściciela gazetki. Another World. To była gra dość kultowa swego czasu. To była chyba platformóweczka, z tego co kojarzę. Na pewno bardzo kultowa gra, ale nigdy nie grałem w nią.
I tu jakieś sesja króciutkich recenzji. Caveman Ninja, no to tą grę pamiętam z Pegasusa. Tylko ona chyba się na Pegasusie Joe and Mac nazywała. Albo to w ogóle nie była ta gra, ale wygląda bardzo, bardzo podobnie. Okej. Gunship. Dużo takich... Wtedy wychodziło takich gier, symulatorów helikoptera albo czołgu. Chyba była taka moda na tego typu gry. Bo pamiętam, że nawet w programach typu Cyberia czy coś też często były takie gry pokazywane. Ja nigdy nie sympatyzowałem z takimi gatunkami. Japończycy też potrafią, czyli jakiś chyba mamy tutaj artykuł o japońskich grach. Ale nie ma screenu, więc nie można się odnieść jakoś mocniej bez wczytywania się. I tu mamy chyba jakąś strategię, w której porusza się po mapce. Czyli też taką ma z bardzo umowną grafiką. Przecieki. Castle of Dr. Brian. I to jest już tył okładki, czyli to czasopismo ma jedynie 35 stron. Oj, Home Alone z tyłu. Na tylnej okładce jest pokazany. Ale to nie jest ta wersja, którą my znamy z Pegasusa. Na Pegasusie to był chyba Home Alone 2. Ale jedynka chyba też, tylko jedynka to był strasznie niegrywalny krapiszcze. Dwójka też była słaba, ale dało się jeszcze w nią pograć. Można było tam pobiegać w tym hotelu. Więc to był numer pierwszy. Nie za bardzo mam nawet co powiedzieć na jego temat. Numer drugi. Również 93. Ta sama cena, 14,5 tysiąca złotych. Zaczynamy. Więc tutaj pierwsza strona jest ewidentnie sklejona z okładką, więc nie chcę tu nic rozerwać niechcący. No, już tu się widać, że rozchodzi, więc ma to swoje lata, ile dokładnie? 30, prawie 2 lata, także trzeba ostrożnie się z tym obchodzić. No, ale w końcu wchodzimy w jakieś bardziej znajome rejony. Zobaczcie. Wolfenstein 3D. Gierka, którą bardzo dobrze znam. Chyba każdy, kto gdzieś tam otarł się o gry, to słyszał o tym kultowym tytule. Niebieska taka grafika, niebieskie drzwi. Wszystko w jednej płaszczyźnie. No ale grało się. Sam nawet w to grałem. Mimo, że to gra jest na tyle stara. A jednak się grało. Miecze Waldriga. No tutaj znów jakaś prymitywna gra. A zobaczcie, kto jest twórcą. ASF Gdańsk. Polacy zrobili. Pewnie jacyś studenci albo coś. Riot. To jest no, znów taka 8-bitowa gierka. Nic mi to nie mówi. To by trzeba jakiegoś energika, żeby to pokazywał, bo on na pewno zna wszystkie te gry i na pewno wszystkie grał, bo on miał przecież Commodore i grał w nią we wszystkie piraty, jakie wychodziły. Dla mnie to niestety jest w większości egzotyka tutaj. Ale to, co daje się zauważyć w tym drugim numerze, to papier jest już trochę mniej matowy, jest bardziej trochę już z połyskiem lekkim i nawet te screeny są już bardziej takie jakościowe. Już widać, że pierwszy numer to był taki na przetarcie, podobnie tak było w PSX Extreme, że tam też pierwszy numer był bardzo prymitywnie zrobiony, ale tutaj po drugim już widać zdecydowaną poprawę szaty graficznej. To chyba kolejny point and click, tak bynajmniej grafika by mi to sugerowała. Home Alone 2 Lost in New York. Czyli to jest gra, widać, że z grafiką już taką bardziej 16-bitową. Ja pamiętam tą grę z Pegasusa. To wyglądała zdecydowanie gorzej niż na tych screenach, które tu widzimy. Pytanie tylko, czy ta gra w ogóle mimo lepszej grafiki jest ciekawą grą, czy nie. I tu chyba kolejna przygodówka z takimi digitalizowanymi postaciami, trochę jak z Mortal Kombat. Dość ciekawie to wygląda. Ale w ogóle widzę, że tutaj nie ma jakby ocen, tylko są takie paski oko, ucho.
O, Alone in the Dark. To też, no można powiedzieć, taka kultowa gra z gatunku survival horror, chyba prekursor w ogóle takiego gatunku i takiego rzutu kamery i takich tank controlsów, co później to bardziej już chyba w Resident Evil zostało na szerszą skalę spopularyzowane, ale Alone in the Dark chyba zapoczątkował taki styl w ogóle gier i grafiki. Ok, jedziemy dalej. The Island of Dr. Brian. Jakaś chyba seria gier logicznych. Nie wiem, to wygląda w ogóle jak tabelka z Excela jakiegoś. Nic ciekawego. Albo to wygląda jak takie, kurczę, co pod koniec lat 90. była moda na takie różne, na przykład encyklopedie na płycie CD albo coś takiego, takie multimedialne płyty niby do nauki, co to raz się przejrzało i nigdy się do tego nie wracało. Miałem sam ze dwie takie płyty, co to człowiek się jarał, raz włączył, poklikał i nigdy więcej tego nie uruchomił. Ciekawe, czy jeszcze gdzieś bym znalazł tą płytę w czeluściach. Byłoby fajnie taką zaprezentować dzisiaj. Ok, Predator 2. No ale to widzę, że to jest celowniczek. Taki 16-bitowy bardzo. No to te lata, to są lata Segi, Mega Drive i Super Nintendo. No i na PC-cie grafika też jakoś mocno nie odstawała wtedy. To kolejna gra z serii Indiana Jones. I tutaj widać, że jest to taka już z rzutu izometrycznego jakaś taka bardziej gra przygodowa niż, znaczy nie w sensie point and click, tylko taka bardziej, gdzie się faktycznie chodzi tą postacią i coś tam robi. Gry i wojny, gry I wojny światowej. No, czyli to jest jakiś artykuł, który będzie pewnie zestawiał jakieś prymitywne strategie. W tamtych czasach to chyba były tylko turowe strategie. To chyba dopiero Dune 2 zapoczątkował gatunek takich strategii, kurczę, RTS. I tak kończy się kolejny numer, który również ma 35 stron. Ok, numer 3. 93 rok, ta sama cena. Na okładce to wygląda jak ryj jakiegoś, kurczę, Clarka Kenta, ale najprawdopodobniej się mylę. Tu też coś tak podklejone, więc nie będę rozrywał, żeby nie pękło. Magią i mieczem, czyli co? Coś o Dungeons and Dragons może? Albo Might and Magic, jakiejś takiej serii? Prehistoric, coś kojarzę o tej grze. Chyba od Energika właśnie, od jego serii to było grane, albo coś w ten deseń. Ja natomiast no, niestety nie jestem chyba za młody, albo za późno miałem komputer, żeby pamiętać takie klasyki. W tych latach to w 93 roku to jeszcze tak naprawdę w ogóle w nic nie grałem. Dopiero w 94 miałem pierwszą styczność z klonem Atari 2600, a później z Pegasusem. Więc te lata, kiedy wychodziły te pierwsze numery CD Action, to ja jeszcze kompletnie nie było mnie w świecie gier. Więc jest to dla mnie wszystko, no większość, no tak poza na przykład Wolfensteinem, którego widziałem, większość rzeczy, które tu widzę, to jest dla mnie czarna magia. Tipsy i triki. Lost Secret of the Rainforest. Chyba to też jest point and click, tak bynajmniej by wyglądało. Sherlock Holmes, chyba też point and click. Laura Bow in the Dagger of Amon-Ra. Też na pewno point and click, widzę po grafice od razu. Modny gatunek to był w tamtych latach. Łatwo się robiło takie gry chyba. Jakieś tło 2D i sprajcik poruszający się. Dragon's Lair, no to z kolei kojarzy. No, kojarzy tą grę po prostu z NES-a. Nawet kiedyś w Roma próbowałem grać, ale ta gra była nie do przejścia. Bo tak z pierwszego ekranu się nie dało wyjść. A tutaj
Pikselowa babka robi salto i widać jej pikselowe majty. Ciekawe, czy kiedyś to kogoś jarało. Metal Mutant. W ogóle tak dziwnie ukazane są te screeny, bo mam wrażenie, że to jest połączone wiele ekranów ze sobą. Larry 1. No proszę. Larego to kojarzę gdzieś tak mniej więcej od 7. A tutaj proszę bardzo mamy 1. No z takiej sympatycznej grafice 16-bitowej. Do pogrania na pewno gierka by była. Space Quest 1. Też jakaś taka przygodówka. The Black Cauldron. Ta z kolei przygodówka, ale z taką bardzo, bardzo prymitywną grafiką. Nawet chyba jak na tamte czasy. Może to być gra taka bardziej, ja wiem, może 8-bitowa. Amazon Guardians of Eden. No ta grafika próbuje tutaj być taka bardziej realistyczna, ale po prostu chyba to na to się nakładają niskiej rozdzielczości zdjęcia i podejrzewam, że taka gra może jeszcze gorzej zniosła próbę czasu. O, Cywilizacja, pierwsza część kultowej Cywilizacji. Teraz jest chyba już 6 czy 7. Nie wiem, bo nigdy nie grałem w Cywilizację, ale mój kolega Mateusz zagrywał się w którąś część, nie wiem, w 5 czy w 4. Ta Polską podbijał świat. No i w sumie fajnie, nie? Ja nigdy w żadną cywilizację nie grałem. Space Quest 5. Kolejny point and click'ek, taki bardziej w kosmicznych klimatach. Ładna grafika, taka komiksowa. I tyle, co mogę więcej powiedzieć. Inspektor Gadget. Pamiętam kreskówkę, oglądało się. Nigdy nie byłem fanem. Tak oglądałem trochę z braku laku. Jak nie miałem po prostu nic ciekawszego do oglądania, to się oglądało. Ale generalnie nie byłem fanem. I Batman Returns. I tu też jest, jak widać, przygodówka. Więc tamte czasy stały mocno przygodówkami. Ok, numer 4. Gdzie mamy dość taką mocno rozpikselowaną okładkę w stylu fantasy. Ten tu jeden koleżka to tak trochę nawet do Wiedźmina podobny, bo ma taki siwy włos. Cena ta sama, także nic się... Ups, coś tu strzeliło. Co? Tańcząc z piratami. Czyżby już w tamtych czasach zaczęli straszyć piratów jakimś tam czymś? Co my tu mamy? Nic ciekawego. Tu proszę, jakie proste tytuły. Klątwa, Magia Kryształu. Ten screen to wygląda, ma takie zakrzywienia na rogu, tego na pewno nie będzie widać, ale ja tak się przyglądam z bliska, to wygląda tak, jakby to było zdjęcie zrobione z ekranu, czy z monitora, czy z ekranu telewizora i potem wywołane. Tak to dosłownie wygląda ten screen. Te wszystkie w zasadzie na tej stronie screeny wyglądają w ten sposób. Jakby były zrobione zdjęcia ekranu i później wywołane. O! No w końcu coś, kurczę, co ja znam. Fantasy World Dizzy. No może nie do końca to znam, bo ja znam Fantastic Adventure of Dizzy, które było na złotej 5. I tu jak widać są też takie zbiorcze, kurcze, screeny z całych światów. No to oczywiście, że to znam, bo to jest... Chociaż nie, to nie jest początek. Chyba, że to inaczej wygląda w tej wersji na Pegasusie. Bo ten zameczek to tak wygląda trochę jak koniec gry. A tutaj trochę mi się pomyliło z tym takim właśnie laskiem, który jest na samym początku w zasadzie. No ale może to trochę inaczej wygląda w wersji komputerowej. Tipsy Tricks. Dziwne, że tak w środku, bo na ogół tipsy to są zawsze na końcu gazety. Birds of Prey. Taka, kurczę, grafika. Trochę jak w tym, jak w Star Foxie na SNES-a. Prymitywne 3D.
No i znów symulator lotu. No tak jak wcześniej mówiłem, to był to i point and click i tego typu właśnie symulatory lotu były dość popularny gatunek w tamtych czasach. Ok. Lester Monthly Lost in LA. Czyli to jest chyba coś na wzór Larego, bo widzimy tu jakiegoś podrywacza z laseczkami, tylko tu jest taka grafika bardziej w formie zdjęć, ale też taka komiksowa, czyli to się tak trochę przeplata. Pewnie są takie scenki, gdzie mamy zdjęcia. W każdym razie no, wygląda dość miło. Czy pewnie pikseloza olbrzymia. Gra golfowa. Pierwszy raz się pojawia. Dopiero w tym magazynie. Ale grafikę miała niezłą. Rex Nebular Cosmic Gender Bender. O matko. No co, point and click chyba kolejny. Trochę tutaj takie klimaty graficznie jak jakieś Gwiezdne Wojny. To tak wygląda mniej więcej. O, Eye of the Beholder. A to jest chyba taki klasyczny RPG, gdzie się przesuwamy po takich chyba tunelach, ale mogę się mylić. Bo tak za bardzo nas nie raczą screenami, tylko kurczę jakimiś korytarzami. Więc nie wiem, czy to jest bardziej recenzja, czy jakiś poradnik. Ale Eye of the Beholder to ta nazwę jak najbardziej kojarzę, aczkolwiek no gier samych w sobie już nie, są zbyt stare zdecydowanie. Future Wars, Adventure in Time. I znów, jak widać, jest to jakiś trochę jakby recenzja, ale dodany jakiś taki poradniczek też. Wyścigi. Street Road 2, Stunts, Car and Driver. No bardzo, bardzo prymitywne te wczesne takie gry wyścigowe. Castles 2. To jest chyba strategia. A ja tu widzę tylko jeden malutki screen. I jest to taka strategia, gdzie mamy tylko herby na jakiejś takiej mapce świata. I podejrzewam, że nie ma tutaj jakiegoś wyszczególnienia jednostek i tak dalej. Flashback. To mi coś mówi. To jest chyba dość kultowa gra. Tylko znów te screeny są kurczę tak zrobione, jakby zawierały całą mapę, a nie jeden ekran z gry. Więc ciężko się dopatrzeć czegoś w nich. King's Quest 6 chyba też jest point and click. I tak się kończy kolejny numer 4, który ma stron też 35, tak jak wszystkie poprzednie. No i teraz numer 5 i 6 niestety Michał nie posiadał, więc nie mógł mi pożyczyć. Więc przechodzimy od razu do numeru 7. Drogowcy, uwaga, zima idzie, czyli to będzie gdzieś pewnie pod koniec roku wydane. Cena ta sama, 14,5 tysiąca starych złotych. Ale okładka chyba już od tego numeru jest trochę lepszej jakości. Ok, zobaczmy co nam zaserwuje ten oto numer. O, to jakaś goła babka. Strip Poker. Aha, czyli gramy w pokera i oglądamy zdjęcia porozbieranych babek. Motywujące, nie ma co. Kiedyś pamiętam, była taka gra, coś takiego, że to była fleszówka, że były takie, to była gra z Pilsnera chyba, że spadające piwa było i my na dole przesuwaliśmy taką skrzynią na piwo i łapaliśmy te piwa i jak się złapało ileś, to taka laseczka na zdjęciu coraz bardziej się rozbierała. Pamiętam, że nigdy nie udało mi się dojść w tej grze do tyle, żeby mogła zdjąć majtki. Chyba maksymalnie co się udało osiągnąć, to żeby biustonosz zdjęła. To była taka gra właśnie z wczesnych lat 2000. No, ale to dla nastolatka to już to, że laska się rozbiera, to już motywowało do ciśnięcia gry i wyciskania jakichś tam wyników. Street Fighter 2. Proszę bardzo. Ale to chyba tylko jakaś zapowiedź. No i znów widzę tutaj troszkę zmianę w szacie graficznej. Jest bardziej kolorowo i zdjęcia są zdecydowanie lepszej jakości.
Fast Food Quick Snacks. Ta gra to wygląda dosłownie jak klon Go Dizzy Go z Pegasusa. I wcale bym się nie zdziwił, jakby nią było. Albo jakąś wariacją na jej temat. Może po prostu wersja z Pegasusa musiała zostać troszkę uproszczona. Dyna Blaster. To wygląda dosłownie jak chamska zżynka z Bombermana. I pewnie jest chamską zżynką z Bombermana. No chyba, że to jest po prostu Hudson Soft. To chyba oni zrobili Bombermana, więc może to jest oficjalna gra. Tylko może po prostu mieli umowę z Nintendo na Bombermana i nie mogli wydać gry pod tym tytułem na inne platformy, więc może to był taki trik, że po prostu wydali tą grę właśnie pod innym tytułem. Waxworks. Czyli co, woskujemy mumię? Caveman. Prehistoric 2. Czyli tu mamy gry o jaskinowcach. Police Quest 1. Czyli co to jest? Czy to jest point and click? Chyba tak. Chyba na to by wskazywało, że jest to kolejny point and click. Quest for Glory. No wypisz, wymaluj. Jest to kolejny point and click. Whale of Darkness. No chyba też to jest point and click. Tak mi to wygląda przynajmniej na pierwszy rzut oka po grafice. No i kolejny symulator lotu, czyli jak widzimy sprawdza się to, co mówiłem, że są to najpopularniejsze gatunki z tamtych lat. War in Russia. No i grafika. Wszystkie te takie strategie wojenne mają tą samą grafikę. Dosłownie jak planszówki. Colorado. Platformówka. Wheels of Glory. Kolejna strategia z tego typu. Taką grafiką. W starym stylu. Pacific War. Kolejna strategia, gdzie jest mapa świata i flagi. Bez żadnego tam zaznaczania jednostek. To jest chyba poradnik do jakiegoś point and clicka, czy coś w ten deseń. A i tu chyba brakuje tylnej okładki. Tak, zdecydowanie brakuje. Dobra. I ostatni numer 8. 8, czyli tak naprawdę będzie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, 7 to 5, 8, ale w naszym filmie to będzie 6, bo oczywiście 5 i 6 nie było. Święta, święty Mikołaj, czyli to będzie na pewno numer grudniowy z 93 roku, a w naszym filmie to będzie już ostatni. Ten odcinek poleci bardzo szybko z tego względu, że właśnie większość tych gier niestety jest mi zupełnie obca i no nie jestem w stanie nic powiedzieć na ich temat. No tutaj widzę coś zaznaczone, ciekawe dlaczego. The Train. Co, gra o kolei? Gra dla fanów PKP. Ciekawe, czy pociągi nie mają duże opóźnienia. Waxworks. To chyba było w poprzednim numerze coś na ten temat. Może to jest dalsza część poradnika. Nie wiem. Crystal Kingdom Dizzy. Kolejna jakaś wariacja na temat Dizzy. I znów wygląda dość podobnie do tego znanego właśnie z Pegasusa. Więc to są pewnie wszystko zbliżone do siebie gry, tylko dostosowane do platformy, na którą miały wyjść. Buzz Aldrin's Racing to Space. Czyli jest to chyba gra, w której mamy pokierować Buzzem Aldrinem, żeby poleciał na Księżyc. Ciekawe. Falcon 3.0. Kolejny symulator lotu. Ciekawe, jakby zebrać te wszystkie symulatory lotu z 93 roku, odpalić je, albo zrobić taką zbiorczą kompilację. To ciekawe, czy one w ogóle się czymś różnią, bo wszystkie wyglądają tak samo prymitywnie. Robocop 3, no to też grafika, też jak w Star Foxie, czyli takie kurcze gołe 3D, gołe poligony. Tajemnica statuetki. Coś o tym mówił kiedyś Energik, coś kojarzę, ale to tak dosłownie jak przez mgłę. Tu chyba
KGB to jest jakiś dodatek z takiego papieru, jak robili kiedyś gazety, takie zwykłe, takie codzienne, jak jakiś Super Express czy coś. No, pamiętam, że faktycznie były takie dodatki w Secret Service, więc od tego numeru zostały one zapoczątkowane. Ciekawe, jaki to ma cel. Czy po prostu ten papier jest tańszy? No ale tutaj wraca już normalna gazeta. To jest taka wkładka jakby, która nie wpływa chyba na grubość gazety. Tylko jest po prostu dodatkiem. Quest for Glory 3. Kolejny point and click. Heart of China. Kolejny point and click. Shadow of the Comet. Kolejny point and click. Jezu, ile tego wychodziło wtedy? Master of Orion. Też chyba przygodówka jakaś. Taka bardziej w kosmosie. Der Patrizer. Jakoś tak po szwabsku brzmi. I tutaj Empire of the Angel. To z kolei wygląda tak trochę japońsko. Nic mi to nie mówi. Laser Squad. To jest chyba strategia bardziej taka trochę. Tom i Jerry. A to pamiętam z Pegasusa. Bardzo mała wzmianka na temat tej gry. Deuteros. Ciężko mi powiedzieć nawet, co to jest. Jakiś kosmos. Może też przygodówka. Naprawdę ciężko mi coś. No to ewidentnie przygodówka. No i tym sposobem dotarliśmy do końca. Więc no bardzo fajne czasopisma. No ciężko mi się w nich odnaleźć, bo są to czasy tak zamierzchłe, że 90% z tych gier to totalnie mi nic nie mówi. No, ale mimo wszystko fajnie przejrzeć. Także to był Secret Service, najstarsze numery. W kolejnych odcinkach poświęconych czasopismom będę już pokazywał swoje gazetki, które znam, więc będę mógł więcej na ich temat powiedzieć. A tutaj, czy wy czytaliście Secret Service? Może od początku, albo jeżeli nie od początku, to od jakiego momentu? Bo ja osobiście zacząłem czytać w 98 roku i właśnie moje najstarsze numery to są roku 98. Wtedy już tak świadomie interesowałem się grami i tamte gry już pamiętam i mogę coś o nich powiedzieć. Natomiast tutaj no to była taka podróż do przeszłości, ale nie mojej przyszłości, więc za dużo nie miałem na ten temat do powiedzenia. To wszystko, dziękuję bardzo i cześć.